Cześć, witajcie. Witam się z Wami na tle mojego groszku, który pokazywałam ostatnio w odcinku również i poprzednim też pokazywałam. I na początku wiosny, kiedy wysadzałam groszek, pięknie rósł. Dlaczego by się tym groszkiem nie pochwalić? Dzisiaj jest ostatni zbiór groszku. Już tutaj ten groszek zaczyna usychać. Zostaje zjedzony przez jakieś owady. Groszek już jest taki coraz mniejszy. Nie kwitnie już od dłuższego czasu, dlatego nie spodziewam się żadnych nowych strąków. Przy przysychaniu rośliny wysychają mi też te groszki, całe te moje strączki, dlatego nie ma co liczyć, że coś więcej się tutaj pojawi. Dlatego pierwszym zadaniem moim dzisiejszym będzie wyzbieranie do końca tego, co urosło i oczyszczenie właśnie tej części mojej grządki. Groszku też już tak dużo nie ma, dlatego myślę, że zrobię sobie to troszkę inaczej i wezmę sobie ten sznurek, odwiążę i będę wyrywała po kolei te moje roślinki. Nie mogę sobie tu poradzić z odwiązaniem tego sznurka, dlatego muszę go obciąć. Będzie chyba najłatwiej. Sznurek się zawsze może do czegoś przydać, także jak jest taki zdrowy, to go wcale jeszcze nie marnuję, nie wyrzucam. Pamiętam, jak niedawno go tutaj przywiązywałam. Ten górny sznurek, który przywiązywałam, później łatwo się oderwało, ponieważ te roślinki mocno go nie oplotły. Natomiast ten dolny, który przywiązywałam wcześniej, jest opleciony przez wąsy tego groszku i tu już ta sprawa nie wygląda tak łatwo. Dlatego pomyślałam sobie że najpierw po prostu postaram się powyrywać te roślinki groszku. Jak widzicie, ten groszek wcale już taki nie jest duży, zobaczcie, takie malutkie, ale ma po kilka groszków, dlatego na pewno też to wykorzystam. Inna sprawa jest jeszcze taka, że w systemie korzeniowym groszku zatrzymuje się azot i ten azot będzie się uwalniał podczas rozkładu tego groszku do ziemi. I ten azot po jakimś czasie, jak po rozłożeniu tego azotu właśnie na czynniki pierwsze, będą te roślinki mogły sobie czerpać. Ale to jest długi proces. Kilka lat temu pojawiła się teoria, żeby zostawiać korzenie w środku właśnie w ziemi, żeby sobie te kolejne roślinki mogły czerpać ten azot. I tak czasami robię. To, co się nie wyrwie po prostu z korzeniami, to tutaj w tej ziemi zostanie. Ale jednocześnie ten azot może się rozkładać u mnie na kompostowniku i jak będę obsypywała kompostem po prostu moje grządki, to wtedy te nowe roślinki będą mogły sobie ten azot czerpać dowoli. W zależności od tego, ile się tego azotu uwolni. Groszek oberwany. Znalazłam nawet takie bardzo suche strągi, ale zawsze coś jeszcze do skonsumowania będzie. Najwyżej się dłużej pomoczy. Mam tutaj też pełno gąsienic, już motyle naskładały. Dlatego humanitarną metodą zgniatam je od razu. Nie wiem, czy humanitarna, ale lepsza taka niż podtapianie powolne w wodzie, myślę. Także taka śmierć nagła. O, a co tutaj taki gwóźdź robi? I w ten sposób odzyskałam sznurek. Teraz sobie tutaj to oczyszczę, podleję, bo jest sucho i przygotuję na wysiewy. Ziemia z początkiem lipca nie powinna być jeszcze pusta, także kombinujemy to, co możemy wysiewać jeszcze
Wysiewamy, kochani. Nie ma co. Do zimy jeszcze daleko. Jeszcze można się pożywić. I tak 3 kłębuszki sznurka mam i będę podwiązywała zaraz dynie, bo one już tam się rozrastają porządnie. Wyjmujemy pałąki. Oho, 2 ręce są potrzebne. Ojejku, jak ja tu wbiłam wcześniej. Co to? Bambus zaczął wyrastać. Ojejku. Okej. No i tak, już te tyczki mi nie będą potrzebne, chyba że na podpórkę do pomidorów. Zobaczymy. Także sobie tak po prostu zleję. Łatwiej będzie operować w tej twardej ziemi. I przy okazji widzę, że tu mam 3 buraczki w kupie. Wczoraj przerywałam znowu buraczki, brałam te największe. Ale tu nie zauważyłam, że takie 3 blisko siebie są. No nic, następnym razem po prostu wyrwę. Tu mam koper samosiejkę i może będzie do czego wykorzystać. Zobaczmy. Kochani, pierwsze zaglądamy do ogóreczków. Mamy pierwszego takiego bąbelka. Tu jest, kurczę, jakieś bąbelki porosły. Nie chciałam takich, chyba może jest za sucho. Takie to mi się nie podobają, bo one mogą... O, a tu już proszę bardzo, większy. Podlewałam praktycznie codziennie, a ogórki urosły bąbelkowate, co nie jest dobrym świadectwem niestety, ponieważ one powinny być takie, a nie takie. Mogą być gorzkie też. Czyli trzeba i rano, i wieczorem chyba będzie podlewać, żeby one nie szły w takie pałączki, beczułki. Sprawdźmy, co się dzieje z tej strony. Mamy kolejnego. Ale repka się rozdwoiła, więc nic z niej nie będzie. Niestety pękła. A tu jest druga. A ta jest totalnie pęknięta, także będzie kolejna do zjedzenia. Liście mi bardzo żółkną, co też niezbyt dobrze wróży. Tu w ogóle bardzo słabo urosła sadzoneczka. Malutka jest. Oj, żebym chociaż miała na kilka słoiczków, to by się opłacało. A tak to co? Rosły pięknie, pięknie, a jak do zbiorów to umierają. Mam tutaj 3 odmiany ogórków i każda z nich wygląda kiepsko. Za gorąco. Po prostu myślę, że poparzyło mi te rośliny. Także taki mój pierwszy zbiór ogórków. Nie podoba mi się to, że idą w takie baryłki. Będę musiała podlewać więcej wody rano i wieczorem niestety, bo one mi pozdychają i żółkną, także chciałabym mieć ładniejsze te ogórki niż te. Za to z ogórków w szklarni mogę być zadowolona. To jest pierwszy ogórek, który udało mi się zebrać. No i jako na szklarniowy, myślę, nieźle wygląda. Ziemia jest bardzo sucha. Postaram się ją trochę rozpulchnić. Jak wysieję, to podleję jeszcze raz, już wtedy używając sitka do konewki. Ale najpierw pozbędę się tutaj zielska. Tu jest akurat groszek, to zostawię. Tak kawałek po kawałku spulchniam. Jak są jakieś stare liście buraczków, takie obeschnięte, to też obrywam. Niech się roślinka nie męczy i niech mi jeszcze rosną, bo zbiór buraczków akurat w tym roku jest super.
podbieram te większe i mam takie świeże do zupy czy do obiadu w formie smażonych buraczków. Ktoś by pomyślał, że mając grządki podwyższone, to ma się piękną taką uprawiową ziemię, ale nie. Przypominam, albo dla osób nowych mówię, że ta ziemia pochodzi z wykopalisk pod domek ogrodowy i to była nieuprawiana przez kilkadziesiąt lat ziemia, dlatego jest ona zbita. Jest ona też z dużą ilością kamieni, które wygrzebuję za każdym razem, jak dbam o taką grządkę. Nawożę swoim kompostem, a pod roślinki daję kupny kompost. Także za kilkanaście lat jak będzie mi się chciało dalej uprawiać ogródek, to ta ziemia będzie super. Na razie jest jaka jest, ale plony są, więc jest dobrze. Jak jest ładna pogoda, to wszystko urośnie. Jak jest niepogoda, tak jak teraz, upały albo zimno i wieje i oj, też zawsze coś wyjdzie. Mniej lub więcej, ale zawsze coś jest. A taka terapia na zewnątrz po tygodniu pracy jest wskazana. Dobrze, to mam przygotowaną tutaj ziemię. I co można wysiewać w lipcu? Kochani, najzdrowsze warzywko uważam na zimę to jest rzepa. Ja tutaj mam, pokażę Wam, tu jeszcze mam rzodkiew zimową z Polski. Mam nadzieję, że uda mi się uprawić kilkanaście sztuk rzodkwi. Tu jest z kolei taka angielska Black Spanish Rand. Ona nie jest taka mocna jak nasza polska rzepa. I mam stare nasiona marchewki. To jest marchewka Chantonay. Chantonay. Nie wiem, jak to się wymawia. I ona jest króciutka, ale chcę zużyć nasiona, bo te się kończą w tym roku, a te w przyszłym roku. A to jest malutka marcheweczka, może zdąży urosnąć do jesieni. Także marcheweczka. I tak sobie myślę, że to jest malutka, króciutka marchewka, więc ona szybko może urośnie. Dam ją w pierwszy rządek, a w drugi pół na pół rzodkwi i tej rzodkwi angielskiej i rzodkwi polskiej. Rzodkiew, rzepa. Rzepę siejemy tak do pół centymetra głębokości i można ją wysiewać jeszcze w sierpniu, także jak nie macie na razie miejsca, a będzie później, to można poczekać i w sierpniu sobie wysiać. Ja już tu miejsce mam po groszku, w związku z tym pójdzie tutaj rzepa, a tutaj marcheweczka. Staram się nie dać za dużo tych nasionek, bo chciałabym mieć ładny zbiór rzepy takiej większej. Dlatego potrzebuję paluszków, żeby pomiędzy tymi paluszkami tych parę nasionek sobie wrzucić i więcej mi nie będzie potrzeba, bo Howard strasznie nie lubi rzepy. Na sam zapach rzepy to ucieka z daleka. A ja uwielbiam surówkę z rzepy, a sok po wyciśnięciu nakładam na włosy, bo ja mam cieniutkie włosy, bardzo cieniutkie włosy, bardzo delikatne, kruszące się i takimi metodami naturalnymi też od czasu do czasu po prostu robię sobie wcierkę z soku z rzepy. Także kuchnia i w kuchni używam, jak i dla troszeczkę wzmocnienia włosów. Dobrze, i tu będziemy sobie zaraz podpisywać. Tu mam to, a tu mam to. I teraz tą moją marcheweczkę. Najpierw stare nasionka tej małej marcheweczki, których nie mogę otworzyć. No chodź. Jest tu coś? Jest sporo. Czyżby miała mi wystarczyć na cały rządek? Nie. Dobra. I otwieramy tą paczkę, której jeszcze nie zużywałam. Rzadko sieję tą małą marcheweczkę. Wolę
Jednak jak są dłuższe korzonki, ale tą akurat dostałam w gazecie, także czemuż by jej nie wykorzystać. Nie mam nasion takich na letni wysiew tych dłuższej marchewki, to wezmę sobie tą krótką, żeby wykorzystać ziemię, a taką małą też sobie zużyję, jeżeli urośnie. Jak nie urośnie, to nie urośnie, a jak urośnie, to będzie do wykorzystania. No dobra, to podpisuję, zasypuję i jeszcze raz zleję już konewką z sitkiem. W końcu też znalazłam troszkę czasu, żeby poprzesadzać moje papryki. W takich małych doniczkach one już kwitną. Mam nadzieję, że dadzą mi plony. W niektóre rosły w troszkę większych doniczkach, no ale te malutkie, maciubkie, to one już wołają o pomstę do nieba. Ale czasami tak jest, że no nie ma czasu na wszystko, żeby to wszystko ogarnąć. Miałam też dzisiaj nadzieję, że uda mi się posprzątać ogródek, tak żeby to wyglądało, słuchajcie, estetycznie, ale też nie. Też nie. Zawsze gdzieś w jakimś tam zakątku coś się dzieje, coś trzeba zrobić. O, zobaczcie, tutaj jest papryczka. Jaka tutaj jest słodka papryka. Ona już ma tutaj nawet paprykę. Rośnie w takiej małej doniczce. No pewnie i będzie mała papryczka. Trudno. Zawsze coś. Nie na wszystko mam tyle czasu, ile bym chciała, ale mam nadzieję, że w przyszłości to się poprawi i będzie znacznie lepiej. Ten rok jest taki troszkę zwariowany, ale robię co mogę, żeby sobie zapewnić zdrowe tutaj moje jedzonko bez dodatków chemii. Oprócz płynu do naczyń, jak widzieliście w poprzednim odcinku, walczyłam z mszycą. Udało się, ale nowa napływa, także trzeba co jakiś czas powtarzać tą mieszankę. Minęło już kilka, no dobrych 10 dni od ostatniego oprysku, jaki stosowałam na moją fasolkę Blauhilde. I tak jak Wam przed chwileczką mówiłam, ta mszyca nadal wychodzi, pojawia się też w różnych innych miejscach. Także w tym roku mam totalną plagę mszycy, ale mam już też moje pierwsze fasolki. I właśnie nie ma ich dużo i są stronki, które są niezaatakowane przez mszycę, ale są też stronki, gdzie widziałam, że będę ją musiała obmyć i to były stronki, musiałam przegapić i tak. Tu mam takie świeżutkie, zdrowiutkie, 4, czyli niedużo. A pokażę Wam teraz, nie wziąłam rękawiczek, ale pokażę Wam, postaram się. Mam 3, gdzieś jest świeża mszyca i te stronki będę musiała obmyć osobno. I teraz mam nadzieję, że mi to wyłapie. O. Jest po prostu tej mszycy od groma i ciut ciut. Okropnie wysypana jest po prostu ta mszyca, także będę musiała zbierać do 2 pojemników. I tylko mam kilka stronków takich dojrzałych, także ja sobie je zużyję. A te malutkie stronki, one będą potrzebowały jeszcze co najmniej kilku dni i za chwileczkę je po prostu spryskam tą moją mieszanką, którą trzymam sobie w tej butli, do której wlewałam ostatnio i postaram się to spryskać. Dzisiaj nie ma u nas takiego mocnego słońca, więc mogę to zrobić teraz. O, jakaś pszczółka. Podczas takiego oprysku niestety wypaliło mi też trochę liści, ale roślinki jako tako żyją i zaczęły kwitnąć, tak jak w zeszłym odcinku Wam pokazywałam. Także może troszkę zbioru będzie, ale pod każdym liściem znajduje się naprawdę ogrom nowej mszycy. Także pryskam ile mogę. Naturalny środek, więc okres karencji jest króciutki.
Jak zmyjemy płyn do naczyń, możemy jeść warzywko. Nie wiem, jak jest u Was w tym roku, ale tak, w zeszłym roku ten sam gatunek kapusty, ochraniany naokoło runem owczym, był czyściutki, piękna kapusta się zawijała. W tym roku ja mam tak zżarte tą kapustę i widzę pełno liszek, nie pełno, jedną taką grubą liszkę, naskładała jaj. Pokażę Wam liścia. Z tej kapusty nic nie będzie. Po prostu tutaj nie ma nic, co by mogło wyrosnąć. Plus ta liszka, tu jest kolejna liszka. Jak zobaczyłam motyle, to o Jezus, jeszcze gorzej. Także bardzo dużo plonów w tym roku się nie udało. Zobaczcie tutaj. Przecież to jest po prostu stracony kolejny plon w ogródku. Jest na pewno nie tylko mi jest przykro z tego, że straciłam kilka już upraw w tym roku i nie wychodzą one tak, jakbyśmy chcieli. Tak jak jedną fasolkę musiałam wyrwać z jednego pola, ponieważ mszyca zaatakowała. Bobu też połowę zebrałam, połowę wyrzuciłam. Znaczy połowę, to co jeszcze nie wyrosło, wyrzuciłam w tym roku bób, ponieważ mszycy było za dużo na tym czarnym bobie. Teraz kapustę muszę wyrzucić. No i to ten pierwszy moment jest taki, o, już mi się nie chce nic robić, już dam sobie spokój, wysieję poplon albo zostawię puste grządki, niech się dzieje co chce. Ale nie, ja nie jestem typem człowieka, który zostawia, słuchajcie, ziemię na początku lipca. Tylko jestem takim typem człowieka, że sobie kombinuję co jeszcze. I tak, widzieliście, wysiałam sobie dzisiaj rzepę i taką marcheweczkę, też i stare nasiona i nowe nasiona, zobaczymy, jak wyjdzie to wyjdzie, będzie dobrze. I jeszcze w lipcu dowiedziałam się, można wysiewać cukinię, a mi cukinia w tym roku nie wzeszła, więc ja sobie pójdę do domu zobaczyć, czy ja na pewno nie mam już żadnej cukinii, a jeżeli nie będzie to cukinia, to można jeszcze kalafior i można brokuły wysiewać. Nie będą one może duże, ale może będą znacznie lepsze niż to, co teraz tutaj musi trafić na kompostownik, ponieważ ja wiem, że przy takiej ilości liszek tam jest po prostu ogrom. Ja tutaj nic nie zbiorę. Także zbiorę tylko do kompostownika, a tu będzie kolejne miejsce na jakieś roślinki, także no trudno, nie ma. Ogórki, też takie bąbelki, tak jak Wam pokazywałam, podlewam teraz, bo minęło już kilka dni od tej pierwszej części filmu, podlewam je i rano i wieczorem, te następne są lepsze, ale roślinkami w połowie grządki mi zaczynają żółknąć. Także ile ja tego zbiorę, też nie wiem. Ale nie poddaję się. Terapia ogrodowa, słoneczniki pięknie rosną. Pokażę Wam teraz słoneczniki. I tak, mam tutaj grządkę z ogóreczkami i tam pod osłoną nieudane kapusty, ale za to słoneczniki. Są przepiękne. Także jak nie jedno, to drugie cieszy oko. A tutaj te słoneczniki za każdym razem, jak wychodzę do ogrodu, tworzą wspaniałą atmosferę. A teraz, kochani, tak prawie na koniec odcinka. Na jesień, czy też jesienią, każdy z nas będzie zbierał liście, żeby zrobić sobie ziemię liściową i będą się pojawiały filmy na grupach ogrodniczych, na YouTubie, jak każdy zbiera liście i je kompostuje. Tylko że nie zapominajcie o tym, że tych liście można zbierać podczas sezonu. Ja wczoraj wieczorem obcinałam sobie krzewy, które mam z przodu domu i mam takie mięciutkie gałązki z liśćmi tych krzewów. Nie znam nazwy, więc nie będę się tutaj jakoś popisywać, że znam, ale nie znam. Jeżeli ktoś rozpoznaje, to napiszcie w komentarzu. I one są, te liście są dosyć miękkie, są skórzaste, ale są miękkie. Nie zależy mi na tym, żeby to szybko zrobić, dlatego
Ja po prostu wpakuję sobie te liście do worka po kompoście, odstawię za tył domku ogrodowego, między płotem a domkiem ogrodowym i niech one się tam rozkładają ile chcą. Tam mam jeszcze miejsce, worek na worek mogę sobie kłaść i w ten sposób właśnie przygotuję swoją ziemię liściową z tych liści. Jeżeli to będzie rok czy dwa naprawdę mi to nie stanowi, a przynajmniej ja już zacznę robić tą ziemię liściową z tego, co ja posiadam i będzie tego więcej. Także nie wyrzucam tego, aczkolwiek jak za mną zobaczycie, jest ogromny zielony wór. Bo ten wór to jest z różnymi chwastami, a także jeżyną taką bardzo kolczastą i tamten wór pojedzie na wysypisko śmieci, gdzie do zielonych części można takie ogrodnicze sprawy wyrzucać, bo tam to mi się nie przerobi tak szybko, a poza tym jak tam sobie jest bardzo dużo chwastów, to ja nie chcę tych chwastów rozprowadzać po ogrodzie, wystarczą mi te chwasty, które mam. Także pamiętajcie, ziemia taka liściowa może być z liści po takich krzewach ozdobnych. Ja sobie w tym worku zrobię kilka dziurek i co jakiś czas będę wlewała tutaj wody, żeby te liście szybciej uległy procesowi gnilnemu. Także po takim cięciu pakuję, ubijam i będę miała jeden worek przygotowany. Kilka dosłownie dziurek, kilka już tutaj nawet jest dziurek, ale zrobię sobie więcej. Moi stali widzowie wiedzą, że ja zabiłam na swojej grządce truskawki. Udało mi się uratować 2 sadzonki. Ta akurat nie kwitnie, nie daje mi owoców i ma całkiem inny kolor niż ta i troszeczkę inne liście. Także myślę, że to był po prostu inny gatunek. No ale trzymam tą, ponieważ ona mi daje tutaj wąsy. A jak dam mi wąsy, to będę miała sadzonki. O, tu już takie ładne są sadzoneczki, które można sobie ukorzenić. Po prostu przybić szpilką do innej doniczki, gdzie będą mogły one puścić te korzonki i tak chyba zaraz zrobię. Ale za to ta sadzoneczka tak się odwdzięczyła. Mam znacznie mniej liści niż ta, ale zobaczcie, ja mam co jakiś czas truskawkę. Także uratowałam, trzymałam te sadzonki przez zimę w szklarni i zdecydowałam, o jaka pyszna, słodziutka. Czekajcie, niech zjem. Przepyszna. I trzymałam je w szklarni, bo nie wiedziałam, czy one odżyją, czy nie odżyją. Odżyła, podlewam, trzymam teraz właśnie w doniczkach. I później, jak będę miała więcej sadzonek, to zdecyduję, na której grządce je posadzę. Tu jeszcze mam kwiatuszki, trochę zwiędły, ale nic to i mam jeszcze kolejne truskawki. Także nawet jak jedna truskawka co jakiś czas, co kilka dni się pojawi, to cieszy. A tutaj właśnie mam sadzoneczki, także mam nadzieję, że z tej też będzie, bo są pyszne truskawki. I już tak całkowicie na koniec i będziemy się żegnać, kochani. Cebulę zebrałam. Cebuli w tym roku też dużo nie mam. W zeszłym roku był cały stół cebuli, w tym roku nawet tak nie połowa tej cebuli. Przy czym używałam sporo tej cebuli już od wiosny, jak ona zaczęła wybijać, ale w zeszłym roku, już prawie 2 lata temu, to ja tą cebulę, miałam 2 gatunki cebuli, czyli 2 woreczki, a więc o połowę więcej, dlatego i też miałam więcej tej cebuli. W tym roku miałam tylko 1 woreczek, który przywiozłam sobie chyba z Polski. Wiecie co, ten czas tak szybko leci, że nie pamiętam. Senshu Yellow odmiana. Ale czy to było 2 lata temu z Polski, czy w zeszłym roku? Kto pamięta, niech napisze w komentarzu, kiedyż to ja sadziłam cebulę z Polski. Ale fakt jest taki, że to też jest Senshu Yellow.
tym roku aż takich dużych okazów nie mam. O, chyba to jedna z takich większych. One szybko poszły w kwiat. Czekałam długo na grządce, żeby one też obeschły. Następnie je tutaj sobie przyniosłam. Tutaj kilka dni już leżą i obeschły im wystarczająco te pędy, ten szczypior, żebym mogła ją oczyścić i wkładam sobie ją do przewiewnej skrzynki, żeby dalej sobie podsychały i już będę z niej korzystała. Także jak przed chwileczką było mi smutno, ponieważ kapusty nie będzie. Kalafiory to już dawno były zżarte przez ślimaki. Fasolki typu Jaś, odmiana Eryka, to z tyłu ogrodu nie chcę zapeszać. Tam się jeszcze mszyca nie dostała i już mam pierwsze stronki, widziałam, także nie chcę zapeszać, ale tu z przodu, gdzie jest bliżej wszystkie warzywka są, gdzie są bliżej wszystkie warzywka, no to tutaj ta mszyca mnie doprowadza do rozpaczy. Cebuli wystarczy na jakieś 2 miesiące na pewno, a potem trzeba będzie kupować. Trudno. Trzeba po prostu kupić 2 razy więcej niż to, co kupiłam. Ogórki mam nadzieję, że się poprawią i będą ładniejsze. Za to ten szklarniowy jest super i za chwileczkę będę szła po następnego do obiadu do mizerii. I tak, i chyba się już tak nagadałam z Wami, co? Ostatnio miałam taki, czasami takie są wzloty i upadki, pewnie jak każdy, słuchajcie, przemęczenie organizmu. I tak rozmawiałam z kilkoma osobami i mówię, ja już chyba zrezygnuję z tego YouTube'a. Tutaj nagrywam te filmy, nagadam się, czas leci nieubłagalnie do przodu, czego czasu coraz mniej. Może ja powinnam zacząć w końcu ponownie malować moje obrazy. Dawno tego nie robiłam, nic nie namalowałam, a tak lubię, to też jest takie relaksujące, ale to człowiek żyje tym ogrodem, żyje tym nagrywaniem tych filmów, słuchajcie, potem montowaniem tego wszystkiego. Jak dodaję muzykę, bo nie zawsze dodaję muzykę, bo czasami to się muszę nagadać, to też tak schodzi. I miałam taki moment właśnie w środku tygodnia. Mówię, a już chyba nie, już wystarczy mi tego mojego hobby. Przyszedł sobie ten dzień, dzisiaj właśnie, gdzie sprzątałam dom z samego rana i stwierdziłam, no jak to, żebym ja filmu nie nagrała, przecież jest niedziela, a ja tutaj nie mam filmu, no przecież będziecie tęsknić. Mam nadzieję. Mam nadzieję, że trochę potęskniliście, bo dzisiaj film będzie trochę później. Także kochani, ja mam nadzieję, że ja zdążę złożyć ten film właśnie na dziś, czyli na niedzielę, bo ja za chwilę mam gości. Jeżeli nie zdążę na dziś, to mam nadzieję, że już jutro się pojawi. Ale tak czy siak, to ja chciałam Wam życzyć cudownej, wspaniałej niedzieli. A jeżeli ktoś tutaj ogląda mnie do końca i jest nowa osoba, to ja bym bardzo prosiła o subskrypcję, zostawienie lajka. Jest jeszcze taka funkcja podbij, gdzie dodaje się punkty osobie, której film Wam się spodobał i chcecie w jakiś sposób wspomóc moje tutaj. Teraz mi tu lata. Klub z aeroplanami. Jakbyście mieli ochotę podbić film, to też bardzo byłabym wdzięczna. Zostawcie mi jakiś komentarz, serduszko, kwiatuszka, mróweczkę, tylko nie mszycy, bo mszycy mam potąd. I ostatnia cebula, jedna i druga. I trzeba posprzątać ze stołu. Także tak, z małej grządki. Uj, ile tu będzie? Trochę tej cebuli jest. Miłego dnia. Pa, pa.
ciężko. Niech schnie dalej. Tu nie dojdę, tu muszę iść do drugiego kompostownika.